to jest miejsce, w którym znaleźliśmy się jako odbiorcy życia. Jako istoty, które przyszły tutaj zrealizować pewien plan, pewien konspekt swojej duszy i nie przypadkiem mamy taką, a nie inną rodzinę. Bardzo, bardzo nieprzypadkowo znajdujemy się w takich, a nie innych okolicznościach i przeżywamy takie, a nie inne wyzwania, trudności, doświadczenia. To wszystko nas później szlifuje, tworzy, pozwala nam łatwiej zobaczyć wewnętrzny diament, który w każdym z nas lśni. Ale zanim ten diament będzie mógł pełnym blaskiem śnić i lecieć na swoich własnych skrzydłach, prawo pokazuje, prawo naturalne, o którym wczoraj mówiłam na spotkaniu w Dobrej Karmie, że należy uszanować wszystkie uwarunkowania, z których on wcześniej wyszedł, w których się pojawił. No i temu celowi właśnie między innymi służą ustawienia, w których ustawia się system rodzinny. Co to znaczy, że się go ustawia? To znaczy, że poprzez wybór reprezentantów dla odpowiednich członków danej rodziny patrzymy na to, jakiego rodzaju relacje, powiązania, emocje, zależności występują w tak zwanym wyższym porządku, czyli w tym nadrzędnym porządku na tak zwanym metapoziomie, gdzie nawiasem mówiąc, bardzo często te rzeczy mają się inaczej, niż my myślimy. Mamy zwykle mnóstwo koncepcji na temat tego, czemu jest tak, jak jest, czemu mamy problem właśnie o takim charakterze, a nie innym. I również mamy koncepcję, jak go rozwiązać, ale ponieważ te koncepcje bardzo często się nie sprawdzają, zgodnie z tym, co sami wymyślili, trafiają na przykład na ustawienia albo na jakiś inny rodzaj terapii, która pokazuje im, pozwala im lepiej zobaczyć, jak jest naprawdę, czego nie widzę. Ale to jest pytanie nie tylko ustawień, to jest pytanie życia. Czego nie widzę? Jeśli zadajemy sobie to pytanie wystarczająco często, to zaczyna nam się pojawiać świat w jego ogromnej złożoności i różnorodności, który jest poza tym, co dotąd mniej lub bardziej wąsko definiowaliśmy jako nasza rzeczywistość. A ponieważ jest tego wiele, to myślę, że jakąkolwiek byśmy ścieżkę rozwoju nie wybrali, jeśli nie jest ona uzupełniona taką pracą u podstaw, właśnie uziemianiem się, właśnie pracą typu ustawienie, zobaczeniem jak jest, zobaczeniem czego nie widzę, czyli zintegrowaniem cienia. Jeżeli tego brakuje, to nasz rozwój duchowy może być fałszywy, to znaczy może być kolejną koncepcją nas samych, może być kolejnym konstruktem myślowym i wiarą w to, że właśnie jesteśmy tu, a nie gdzie indziej. Na szczęście życie nas weryfikuje, na szczęście weryfikują nas na przykład nasze dzieci, ludzie, z którymi pracujemy, ludzie, którzy wystawiają nas na próby różne w przyjaźni, w interesach i tak dalej. Wszystko na to wskazuje, że właśnie taka jest prawda również o życiu, że istnieją pewne hierarchie, że systemy są uporządkowane nie tylko w sposób horyzontalny, ale też wertykalny, a to oznacza właśnie hierarchiczność, czyli mamy kogoś nad sobą lub coś nad sobą, no i temu czemuś zawsze wypada się pokłonić. Mamy również kogoś pod sobą i tego czegoś nie wypada stawiać wyżej od siebie. Na przykład, kiedy rodzic stawia dziecko wyżej od siebie, to ma problem. I to dziecko też ma problem, bo ono nie jest w stanie podołać takiej roli. Ono nie jest w stanie podołać zadaniu bycia większym od własnego rodzica. Nie ma takiej możliwości. Tymczasem zdarza się tak, że te role się jakby odwracają i tu znowu pojawia się bardzo ważny fenomen ustawień, mianowicie to, że ktoś reprezentuje kogoś innego. Na przykład dziecko może reprezentować ciotkę, inne zmarłe dziecko, dziadka, babcię, jeszcze innego przodka, który z jakichś powodów w tej rodzinie, w danym systemie nie jest widziany i dlatego potrzebuje być reprezentowany. Ponieważ bardzo ważną cechą rodzinnych systemów jest to, że każdy byt, każda istota domaga się w nich swojego miejsca, domaga się swojej przynależności. I to symboliczne domaganie się ma tak wielką moc,
że jeżeli ktoś z jakiegoś powodu jest w rodzinie wyparty, niewidziany, wykluczony, to będzie reprezentowany, to jego obecność będzie symbolicznie świadczona poprzez zachowanie innej osoby, o którym ta osoba często nie wie. Więc tutaj widzimy, jak bardzo trudno na przykład dojść do takich wniosków, dysponując aparaturą poznawczą, jaką wynosimy z naszego procesu edukacji w tej kulturze. Nie jesteśmy w stanie dojść do takich wniosków w ogóle, myśląc konceptualnie, prawda? Dlatego ustawienie załatwia to w bardzo szybki, jednoznaczny sposób. Po prostu pokazuje się to, co się ma pokazać. Pracujemy z ogromnym szacunkiem dla wyższego porządku w ogóle, dla porządku dla danej rodziny czy danej osoby w szczególności i słuchamy tego właśnie porządku wyższego, wiedzącego pola w tym, co ono chce nam pokazać, co ma nam do powiedzenia. W związku z tym czasami zostawiamy jakąś rzecz jako tajemnicę. Zwykle tym, co się manifestuje mimo bólu i trudności, są zmarłe osoby, które niekoniecznie są widziane, czy niewystarczająco są widziane, czy jak to pięknie nazywa Bert Hellinger, nie są wzięte do serca. Reprezentowanie jest bardzo proste, to znaczy wystarczy nie myśleć, można to zrobić symbolicznie. Wyobrażamy sobie, że odkręcamy głowę i stawiamy obok. Bardzo bezpieczne ćwiczenie z NLP, niczym nie grozi. I wówczas czujemy ciało. Obchodzi nas tylko to, co dzieje się w ciele. Nie obchodzą nas myśli, obchodzi nas wzrok. Ten wzrok gdzieś będzie chciał się kierować na coś, na kogoś i obchodzą nas doświadczenia w ciele, a w momencie, kiedy pojawiają się inni reprezentanci, obchodzi nas to, generalnie rzecz biorąc, reakcja awersji lub lgnięcia. Mogą nam się uginać kolana na przykład. Jeżeli czujemy taki ruch, to oczywiście idziemy za nim. Mogą się ręce zaciskać, może się ciało w jakiś sposób wyginać, skręcać, ustawiać. I to jest subtelny ruch. Jeśli mamy ochotę biegać, krzyczeć, nie wiem, wymachiwać rękami, to zwykle nie jest to ruch z pola. Więc bądźcie uważni po prostu na te subtelne, energetyczne reakcje waszego ciała.